Dobry wieczór. Dobry wieczór dlatego, że zawsze mówię cześć, czołem albo dzień dobry, a pewnie możecie oglądać też ten film wieczorem. Więc będę uprzejmy i stwierdzę, że powiem dobry wieczór dla wszystkich tych, którzy oglądają mnie po 18. A co dzisiaj dla Was mam? Mam dzisiaj dla Was kolejną recenzję. Recenzję słuchawek bezprzewodowych Super EQ Q1 Pro od firmy One Audio, której już mieliśmy okazję kilka modeli słuchawek testować. Słuchawki bezprzewodowe, TWS-y z aktywnym wyciszeniem, więc zapowiada się ciekawie. A jak będzie w rzeczywistości? No cóż, czekacie po intro i od razu wchodzę. I wróciłem. I mogę Wam opowiedzieć o wyglądzie. Zacznijmy od wyglądu, bo wygląd jest ważny. Ktokolwiek mówił, że wygląd nie jest ważny, to jest to samo, co gdy bogaci ludzie mówią, że pieniądze nie dają szczęścia. Oczywiście, że nie dają, jeżeli je masz. Więc zaczynamy od wyglądu słuchawek, które tak, sam początek, jeżeli chodzi o to opakowanie, takie trochę małe AirPodsy Pro, albo trochę szersze AirPodsy, tak bym to mniej więcej nazwał, coś pomiędzy. Bardzo fajne, czym się cały czas praktycznie bawię, to są takie paski chropowate u góry i u dołu, dzięki którym, nie wiem, lepiej się je trzyma, nie są takie śliskie i są przy okazji przyjemne w dotyku. Pierwszy plus, dla One Audio mamy USB-C, czyli nie musimy mieć kolejnego sprzętu, dla którego będziemy trzymać kable micro USB, tylko mamy USB-C. Jeśli chodzi jeszcze o pudełko, to tak, mamy na samym początku taki napis Super EQ, trochę mi się kojarzy z Harrym Potterem, taka mniej więcej czcioneczka, ale taki niby equalizer, coś ten deseń. Okej, niechaj będzie. Co mamy z przodu? Mamy 4 diody, które informują nas o tym, jakie jest naładowanie samego etui ładującego, żeby one nam się zaświeciły i żebyśmy w ogóle wiedzieli, jaka jest naładowanie, to trzeba ruszyć jedną z słuchawek i dopiero wtedy pojawiają się diody. Takie dziwne trochę rozwiązanie, że musisz ją koniecznie wyciągnąć. Mamy akurat 3, więc jak już je otworzyłem, to przejdę dalej. Mamy napis L i R, left i right, żebyśmy wiedzieli, którą gdzie włożyć. Ja jestem użytkownikiem AirPodsów od jakichś 2 lat i dalej mam z tym problemy, więc przy AirPodsach Pro jest trochę łatwiej. Przy AirPodsach zwykłych zawsze się myliłem, więc zawsze jest plus, jeżeli ktoś to oznaczy. A gdy wyciągnę już same słuchawki i je obejrzymy, to tak. Słuchawki, jak widzicie, wyglądają trochę jak AirPodsy, jeżeli chodzi o ten trzpień, trzonek, jakkolwiek go nazwać, ale z aktywnym wyciszeniem. Nie mamy aż takiego zagięcia jak przy AirPodsach Pro. Mamy taką jakby większą głowę i tutaj mamy te gumki, za pomocą których jest to aktywne wyciszenie. Jesteśmy w stanie odciąć się od tego wszystkiego, co jest wokół nas. Co jeszcze pokazują diody? Co jeszcze pokazują same słuchawki? Tutaj mamy diody, akurat one są teraz w trybie parowania, bo ciągle je wyciągam i wkładam z powrotem, więc te diody nas informują, czy one się znajdują w trybie parowania oraz bardzo fajnie ukryty panel dotykowy. To srebrne wykończenie nie jest po prostu zwykłym plastikiem, ale jest to również panelem dotykowym, za pomocą którego możemy na przykład sterować głośnością tych słuchawek, co moim zdaniem jest bardzo fajnym rozwiązaniem. A teraz, jak już przeszliśmy sobie przez wygląd, to pogadajmy trochę o specyfikacji technicznej. Technologia, która została wykorzystana w słuchawkach, to jest Bluetooth 5.0, więc mamy już nowszą technologię, która jest bardziej energooszczędna. Zasięg jest również lepszy w stosunku do 4.2, więc tu jest plus. Jeżeli chodzi o czas działania tych słuchawek, to mamy 4 godziny, więc całego dnia, na przykład słuchania muzyki czy rozmów, to na nich nie dacie rady, ale pół dnia pracy powinno być ok. Jeżeli chodzi o ładowanie, to 1 godzina na naładowanie słuchawek, 1 godzina na naładowanie tego etui. Każda z tych słuchawek ma pojemność baterii 50 mAh, a samo etui ma pojemność baterii 300 mAh. Przechodząc do parowania, parowanie jest proste. Po Bluetoothie, czyli po prostu musimy je otworzyć. Ja akurat sobie włożyłem do uszu, dzięki czemu usłyszałem komunikat Pairing Mode, czyli że one są w trybie parowania. Wyszukujemy w naszym telefonie, dodajemy, one się tam nazywają jako Super EQ Q1 Pro i gdy sparują się poprawnie, to pojawia się, czy tam słyszymy komunikat Connect i wtedy możemy już puścić sobie jakąś piosenkę, na przykład nowy kawałek Tymbarka z Rojkiem, Vito Bambino i Kwiatem Jabłoni.
I co już mogę powiedzieć? W trakcie, gdy leci mi muzyka, wszystko wokół jest odcięte, więc słyszę taki lekki pogłos, gdy mówię. Jakość muzyki jest bardzo fajna. Słyszę bardzo dobrze w tym momencie, jak Sanach śpiewa ze swoją melodią, zarówno wysokie tony, jak i niskie. Powiem szczerze, jeżeli chodzi o takie słuchawki TWS-owe, to jakość jest naprawdę fajna. Basy też, bo w tym momencie Rojek wszedł, więc mogę usłyszeć, jak działają basy. Są takie lekkie, jak wiadomo, to nie jest jakiś subwoofer, ale bardzo przyjemnie się słucha muzyki. Czyli tutaj nie jest tylko tak, że to są słuchawki do rozmów, że mają mikrofon, więc możemy do kogoś przedzwonić i go słyszymy, ale możemy też w nich spokojnie słuchać muzyki z przyjemnością. A jeśli chodzi o rozmowy i jakość, to one mają wbudowany mikrofon, więc możemy spokojnie wykorzystywać do rozmów telefonicznych. Sama jakość nas jest średnia. Słychać lekki pogłos, kiedy do kogoś dzwonimy, więc to nie jest idealne rozwiązanie. Ale niemniej jednak też takie słuchawki, które możemy wykorzystać do telekonferencji, wideokonferencji albo po prostu do zadzwonienia do znajomych albo rodziny. Omawiając jeszcze ten panel dotykowy, który jest tutaj, on też ma swoje funkcje. Tak jak Wam wspominałem, jest panelem dotykowym, więc gdy słuchamy muzyki, jedno tapnięcie to ją możemy sobie zapauzować, 3 tapnięcia to uruchamiamy sobie asystenta, albo gdy chcemy odebrać telefon i dzwoni nam w uszach, wtedy też za pomocą tapnięcia możemy odebrać rozmowę, albo za pomocą bodajże 2 tapnięć możemy ją odrzucić. Więc takie gesty się tu znajdują. Czego brakuje, to gestu pozwalającego na przełączenie piosenki, czyli jeżeli leci piosenka, której akurat nie chcemy słuchać, to niestety musimy wyciągnąć telefon i przełączyć ją manualnie. Nie wszystko jest oczywiście takie super różowe. Przejdźmy sobie teraz do minusów tych słuchawek. Po pierwsze, jakość wykonania. Mimo wszystko te plastiki, mimo że te magnesy się całkiem dobrze trzymają, te plastiki są takie trochę tanie. Takie w dotyku zarówno etui, jak i samych słuchawek. No i wygląd tych słuchawek może być taki dyskusyjny. Oczywiście o gustach się nie dyskutuje, ale wiadomo, że zawsze dyskutujemy o gustach. Poza tym tak, to, że widzimy naładowanie etui tylko na tych diodach i że musimy wyciągnąć tą słuchawkę, żeby ono się pojawiło. Nie widzimy tego w telefonie. Na przykład mogło być tak, jak mamy w widgety, dzięki którym zobaczymy, jaki jest poziom naładowania poprzez Bluetootha, to tego tutaj mi brakuje wprost. I ostatnia rzecz, o której wspominałem, czyli ten lekki pogłos, gdy rozmówca z nami rozmawia, no to nie jest idealnie czysty dźwięk. Czas na podsumowanie. Fajne słuchawki. Jeżeli słuchaliście filmu, to wiecie, że jakość jest fajna. Jeżeli chodzi o wyciszenie, to też jest bardzo dobre. Możemy w nich spokojnie rozmawiać. Czas działania, powiedziałbym średni. 4 godziny to jest ok, mogłoby być więcej. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to też tak trochę średnio. Cena tych słuchawek to jest $50, więc około 200. Wydaje mi się, że za takie dobre słuchawki z aktywnym wyciszeniem, z dobrą jakością, to jest dobra cena. Więc jestem w stanie Wam je polecić i powiedzieć, że Super EQ Q1 Pro są słuchawkami, które mogą Was zaciekawić i nad którymi powinniście się zastanowić, jeżeli szukacie akurat nowych słuchawek. Ja serdecznie Wam dziękuję za ten film. Życzę Wam dobrej nocy, jeżeli oglądacie to wieczorem bądź w nocy. No i oczywiście wbijajcie na nasze pozostałe filmy, szczególnie te, na których jest Soshi. Subskrybujcie filmy, szczególnie te, na których jest Soshi i lajkujcie filmy oraz komentarze tam, gdzie jest Soshi.